Pokażę Wam, że jest włączony. Zaczynamy. Ściągamy tę klapkę. Wyciągamy baterię. Pierwsze co, odkręcamy dwie śrubki. Tutaj w tym miejscu. Jedna i druga. Są to śrubki krzyżakowe. Odkręcamy je. Następnie przechodzimy do demontażu tej tylnej obudowy. Delikatnie dłońmi tutaj podwadzamy i takim płaskim narzędziem, otwierakiem bądź innym podobnym tutaj podwadzamy z tej strony i przejeżdżamy na samą górę. Do tego momentu mniej więcej, żeby tutaj nie uszkodzić. I teraz spróbujemy z drugiej strony. Robimy podobnie. Delikatnie rozszerzamy i wkładamy nasz otwierak i jedziemy do samej góry. Teraz możemy z tej strony poprawić delikatnie i z następnej strony jedziemy na samą górę i u samej góry nam wszystko już puszcza, więc możemy tutaj naszą klapeczkę tylną odłożyć. Tu widzimy, odleciała nam ta szybka flesza tutaj w tym miejscu. I tu widzimy nasz aparacik, tę diodę flash i przełącznik aparatu. Teraz zajmiemy się dalszym odkręcaniem śrubek. Tutaj dwoma śrubkami, jedna i druga. Są to śrubki gwiazdkowe. Musimy znaleźć odpowiedni tutaj śrubokręt. I wyciągamy śrubeczki. Śrubeczki już odkręcone. Teraz zajmiemy się tutaj ściągnięciem naszej przedniej obudowy. Podwadzamy otwierakiem na samym dole i jedziemy po całej długości od samego dołu do samej góry. I tak samo robimy z drugiej strony. Tu jeszcze nie wyciągnęliśmy karty pamięci, sobie zapomniałem o karty pamięci. Oczywiście kartę pamięci musimy od razu wyciągnąć, bo później nam obudowa nie chce zejść, no i można po prostu też coś uszkodzić. I podwadzamy do samej góry. I wyciągamy naszą przednią obudowę i klawiaturkę. I tu mamy bardzo podobnie jak w Sonorisonie K750, w Sonorisonie W700. Następnie podobnie było również w Sonorisonie K750, W700 i D750. Ten telefon akurat to jest Sonorison D750, ale ktoś go po prostu tak stuningował, że zmienił obudowę i brał SOW od W800, więc zaliczamy go jako W800. Ściągamy tutaj nakładkę joysticka i tutaj tak możemy troszkę szarpnąć, troszkę siłowo. Tutaj się nie ma prawa nic uszkodzić. Wyciągamy tą płytkę klawiatury. Tutaj rozdzielamy. No tutaj jest przyklejona na kleju dwustronnym, na taśmie dwustronnej wraz z tą nakładką czarną. I tutaj widzimy tasiemkę mocującą do płyty głównej. Wyciągamy i odkładamy. Tutaj podwadzamy nasz wyświetlacz od razu. I tutaj odkręcamy dwie śrubki. Są to śrubki gwiazdkowe, podobne jak wcześniej co odkręcaliśmy. I wyciągamy nasz wyświetlacz.
Teraz widzimy tutaj taśma od aparatu, podwadzamy tą tasiemkę. I teraz chcąc wyciągnąć naszą płytę główną, nie podwadzamy teraz niepotrzebnie czymkolwiek, tylko wybijamy tą płytę na zewnątrz, bo w tym telefonie jest taka opcja, wybijamy ją. Widzicie, troszkę ruszyła. I teraz od samej góry paznokciem wyciągamy naszą taśmę, naszą płytę główną. I tu widzicie nasza płyta główna z Sony Ericssona W800i. Tu jest jeszcze nakładka joysticka. Ona służy głównie po to, żeby tutaj odrobinki kurzu nie wpadywały. I tak to mniej więcej, moi drodzy, wygląda. Teraz jeszcze widzimy, tutaj jest główny głośnik od rozmów. Oczywiście to jest sklejone. Możemy sobie to odkleić. Tu jest taśma dwustronna, bardzo silna, więc musicie naprawdę czymś mocnym podwadzić. Ja akurat mam taki szpikulec. Można powiedzieć, że profesjonalny, taka pinceta i dzięki niej właśnie sobie tym radzę. Tu podwadzamy naszą taśmę i aparacik nam tutaj fajnie wyskakuje już. Z drugiej strony podwadzamy i aparacik. I tu jest oczywiście faz podładowania. Wyciągamy sobie go. I teraz jeśli chcemy tutaj wymontować tutaj nasz flash, wymontować ten przełącznik cały, bo często ten przełącznik się uszkadza w tych telefonach, ale jest odpowiedni patch, dzięki któremu nie musimy tutaj go wymieniać. Wystarczy, że mamy ten flash. Jeśli mamy tutaj zerwany ten przełącznik, wgrywamy odpowiedni patch, dzięki któremu ignoruje nam po prostu, że coś takiego w aparacie jest i możemy normalnie korzystać z naszego aparaciku. I tu jeśli chcemy ten zasięg też wymontować, to oczywiście znaczy, że coś źle zrobiliśmy, ale wątpię, żeby się nie uruchamiał. Jak widzimy, demontaż i montaż tego telefonu nie jest taki trudny, ale troszkę wymaga zaangażowania i na pewno czystego umysłu, by być po prostu wypoczętym. Także jeśli macie ochotę, macie taki telefon w domu, chcielibyście go naprawić, to naprawdę bardzo polecam zaglądać do moich filmików. Jeśli macie więcej telefonów różnego typu, starych, Nokii, Siemensów, Motorola, Sony Ericssonów, to naprawdę zapraszam do oglądania. Więcej informacji odnośnie tego telefonu znajdziecie sobie pod tym filmem. Cześć.